Jako że nasz baleronik się nieco ubrudził, to chcemy go troszeczkę wymyć. Nie wiemy, jak to obsługiwać, te ichniejsze myjki. 5 denarów najmniej przyjmuje, aha. 10. Dziwne, bo jest napisane, że 5 przyjmuje, ale nie wchodzi. Próbujemy na banknocie, no. Dobra, na razie 1/10, zobaczymy, co się będzie działo. Okazuje się, żeby popianować auto, trzeba wziąć ten dozownik. Więc jeżeli chodzi o te automaty tutaj na myjni, o te sposoby płatności, to można płacić gotówką, tylko nie ma tutaj żadnego czytnika na karty. Naciskamy Select, wkładamy gotówkę, tutaj będzie nam się wyświetlało, prawda, ile już kasy mamy bite. Później naciskacie Select, piana, tutaj włączycie Start. Tu jest ten wężyk czerwony, to jest od piany. Jeżeli skończycie pianować, znowu naciskacie Select, jest woda i woda leci z tego pistoletu, z tego wężyka. W sumie za 5, nawet 6, 7, no max już 10 zł umyjecie samochód, tylko że to wygląda tak, nie za bardzo to jest umyte, to jest bardziej raczej spłukane. Ta piana to tak średnio myje. I tu jest jeszcze odkurzacz, to tam jest jeszcze jeden przycisk obok wody. Wysychające jezioro oraz spalony hotel. Siemanderos nad jeziora Prespa. Przyjechaliśmy tutaj na taki całodzienny wypoczynek. A coś o tym jeziorze może więcej powie Beata. Beata, co powiesz o tym jeziorze? To jest jezioro tektoniczne. Powstałe w wyniku ruchów tektonicznych Ziemi. Bardzo czyste jezioro, ale jest taki problem, że jezioro się zmniejsza, ponieważ tutejsi sadownicy, tutaj jest naokoło, jak jechaliśmy, to mijaliśmy bardzo dużo sadów owocowych. Podobno pompują wodę z jeziora, żeby nawadniać te swoje sady. Nie wiem, czy to jest prawda, ale podobno, że jezioro się zmniejsza. A to jezioro też zasila jezioro Ochryckie, które tu jest kawałek dalej, gdzieś tam jakimiś podziemnymi źródłami, ciekami zasila to jezioro i... Jest jeszcze małe jezioro Prespa, ale ono znajduje się na terenie już Grecji. Jeżeli jesteśmy już przy temacie Grecji, to część tego jeziora Prespa jest w Grecji, część jest w Macedonii Północnej, jeszcze mały kawałek w Albanii. Także na styku 3 granic mamy jezioro Prespa. Dlaczego przyjechaliśmy tutaj? Ponieważ, jak widzicie, jest high life, luz, mało ludzi. Nad jeziorem Ochryckim jest sporo ludzi, bo jest szczyt sezonu, także ludzi jest masa, a tutaj jest dużo takich opuszczonych plaż. Kiedyś tutaj tętniło pewnie życie, bo są jakieś pomosty, są jakieś ławeczki, które już wyglądają jak wyglądają. Jest nawet chyba tam budka też ratownicza. Widzimy tu jeszcze pozostałości po placu zabaw. Tam znowu kolejny budynek w częściowej rozsypce. Tam jakaś zjeżdżalnia, która już też nie funkcjonuje. Za czasów swojej świetności pewnie wyglądało to zupełnie inaczej. Ale co jest fajnego w tym, że można swobodnie wypocząć bez tłumu turystów. Tu jest taka fajna restauracyjka. Obawialiśmy się, że tutaj w okolicy nie będzie można nic jeść, ponieważ nie było jakoś informacji o tym, że są jakieś lokale tutaj otwarte. Było raczej wszyscy pisali, że to jest opuszczone, gdzieś jakoś już zaniedbane, ale na szczęście jest restauracja, która nazywa się... No jakoś się tam nazywa, napiszemy wam tu. Rezi? No coś takiego. No i można fajnie zjeść, no. No i przyszła wołowa, a Beacie przyszedł taki zestawik, ziemniaczki, co jest mało spotykane tutaj. Właśnie. W Macedonii, bo wszędzie frytki dają do jedzenia, czyli tu jest tak bardziej tradycyjnie moim zdaniem. No i 3 takie fajne kawałeczki wieprzowiny. Ja trochę zaryzykowo, bo że wziął takie rybki. No i doszły takie rybki smażone i to jest coś na zasadzie naszego szprota chyba. To jest nawet szprotki są z głowami, także trochę mnie to przeraża. Nie spodziewałem się czegoś takiego, ale jest cytrynka, jakoś to ogarniemy. Ważne, że wnętrzności nie ma, to już jest... Radio, bo to jest całe. Nie żartuj. Ikra widać. Poważnie? Nie, to ja chyba tego nie zjem. Albo podziubia chociaż. No trudno. Dobry weterynarz by to jeszcze uratował. Dobry weterynarz by to uratował. I no tak podziubał, że troszkę tych rybek i jest. Ale zupa z
Wołowa była bardzo dobra, którą sobie zamówiłem, no i piwko i niedrogo jest. Taniej jest na pewno niż w Ochrydzie czy też w Skopie. I nawet pierogi są. No i są pierogi, które kosztują, no niedużo, bo 120 denarów. No dobra, nie ma tragedii. My czytaliśmy o tym miejscu, że tu jest tak, już to strasznie zaniedbane, że tu jest niefajnie, ale nam się zaczyna tu już podobać. Potencjał jest tutaj ogromny i warunki są bardzo korzystne do tego, żeby rozwijać się jakiś tu biznesik. No i udało nam się pozyskać takie tutaj fajne leżaczki z fajnym parasolkiem, ponieważ okazało się, że za to nie trzeba płacić. Beatka zapytała panią tutaj obok, czy to jest free, czy to jest wolne, czy jest prywatne, tak. I okazało się, że nie, że można jak najbardziej korzystać. Okoliczności przyrody tutaj są bardzo fajne, nie można narzekać. Widoczki też, jak widzicie, są eleganckie. Z tym, że woda już tak bardzo nie przekonuje, co pokażemy wam za chwilę. No idziemy tym pomostem teraz prosto do wody. Ten pomost też nie jest w najlepszym stanie, ale jeszcze trzymie się jakoś, że tak powiem, brzydko kupy. Ta woda tu też jakby nie zachęca, ale tam już jest trochę lepiej. Czym dalej, tym lepiej. No, o, i teraz jest bardzo, bardzo grząsko. Na początku, czyli ja tak pójdę jak kaczka. No, a z tej strony to wygląda tak, że krajobrazy też są bardzo, bardzo ładne. No i tu już kawałek dalej nie jest taka zamulona ta woda. I spokojne jest bardzo to jezioro dzisiaj. Zero jakichś statków, motorówek, tak jak to ma miejsce na przykład na jeziorze Ochrydzkim. Także jeżeli ktoś jest w stanie zaakceptować te pewne minusy, no to jezioro całkiem spoko. Okazuje się, że kluczem do wszystkiego jest podłoże. Dlatego właśnie lubię kamieniste plaże. Kamieniste podłoże, bo wtedy woda jest czyściusieńka. Dokładnie, mimo pewnych niedogodności, że na plaży się leży tak czy inaczej, ale przecież na plaży można wziąć leżak, można jakieś karimaty i wtedy nie czuje się, że się leży na kamykach. Jesteśmy bardzo daleko już od plaży, a jest płytko, dlatego nie można tutaj jakoś swobodnie popływać. Też łódki tu nie mogą podpływać z racji tego, że jest mielizna. No musieliby to zainwestować, to wybrać, to podłoże, pogłębić nieco. No pewnie wiązało się to z kosztami, dlatego to umarło tutaj. Jak widzicie, tutaj nie da się wpłynąć dalej łódkami, bo panowie już teraz zsiedli z tych łódek, bo tutaj jest mielizna i już jest zbyt płytko, żeby tam te silniki, bo to jest akurat łódka z silnikiem i mogłoby się to śmigło gdzieś wkręcić w podłoże i uszkodzić się pewnie. Doszliśmy z Beatą do takich wniosków, że ta woda tu była zdecydowanie dalej, ponieważ taka stricte plaża zaczyna się tutaj dopiero. To mogło być, prawdopodobnie całe było zanurzone tutaj w wodzie. Było takie coś na zasadzie takiego molo, może z jakimś tam lokalem na górze. No tu są takie typowe łoża z baldachimem, takie plażowe. No i ta infrastruktura tutaj cała plażowa jest przesunięta w głąb. Także myślimy, że na 100% to tutaj było całe zalane wodą i tutaj dopiero zaczynała się plaża. Tam całe takie zaplecze było, także musiało to tu bardzo fajnie wyglądać i prężnie działać. Choć obniżanie poziomu wód w jeziorze Prespa notuje się już od dawna, to jednak alarmujące jest zjawisko, że w ostatnich latach proces ten drastycznie przyspieszył. Przerażające jest to, że poziom wody w jeziorze Prespa jest obecnie ponad 8 metrów poniżej poziomu z końca lat 70. Każdego miesiąca odnotowuje się spadki wody w jeziorze rzędu kilku centymetrów. Miejscowi rybacy często osiadają na mieliznach i biją na alarm, że skończy się to klęską żywiołową nie tylko dla nich i samego jeziora, ale też dla otaczającej jezioro bogatej fauny i flory. Powodem tego stanu rzeczy są m.in. co roku mniejsze opady deszczu latem i śniegu zimą oraz coraz bardziej ekspansywny pobór wody z jeziora za sprawą człowieka. Miejmy jednak nadzieję, że wspólne działanie trzech sąsiadujących państw leżących przy brzegach jeziora Prespa podejmie szybkie i zdecydowane działania, by uchronić ten akwen wodny, liczący sobie de facto już ponad 5 milionów lat. Zaś w kwestii wypoczynku jezioro Prespa jest tworzone dla ludzi ceniących sobie spokój w otoczeniu natury.
którym cała turystyczna infrastruktura plażowo-rozrywkowa nie jest do wypoczynku potrzebna, a bardziej cenią sobie możliwość, że zobaczą tutejsze pelikany, kormorany lub czaple. Podjechaliśmy tutaj pod hotel Europa, znaczy bardziej pod to, co pozostało po tym hotelu. Kiedyś bardzo elitarne i luksusowe miejsce. Dzisiaj totalna ruina i miejsce w Macedonii znane wszystkim fanom urbexu, ponieważ można tutaj swobodnie eksplorować, nikt tego nie pilnuje. Teren nie jest zamknięty, wszystko jest otwarte, także można swobodnie chodzić po całym kompleksie. Choć w pewnym sensie jest to też niebezpieczne, ponieważ konstrukcja cała budynku już jest w opłakanym stanie. Jaki był powód zamknięcia tego? Dokładnie nie wiem, ale jeżeli coś uda mi się jeszcze więcej znaleźć w internecie, to zrobię wam przebitkę. Dobra, to idę tu gdzieś w krzaki, wejrzę, co tam jest jeszcze, czy coś w ogóle widać. Widzicie, żadnego problemu nie ma z tym, żeby tutaj eksplorować to miejsce. Nie wiem, być może też tu przemieszkują jacyś bezdomni, tego to nie mogę stwierdzić. Kompleks jest umiejscowiony na takiej skale, to jest coś naprawdę fajnego, ale faktycznie jezioro się trochę cofnęło, ale nie wiem, czy to autentycznie mogło być przyczyną upadku tego kolosa. Osobiście w to wątpię. Rzekomo ten hotel był miejscem, w którym raczej bawili się dość bogaci turyści, których było stać na luksusy, które ten hotel zapewniał. Także bawiły się tu raczej elity, a nie takie pospólstwo jak ja na przykład. Wejrzymy może do środka. Sufity były podwieszane, jeszcze tu jakieś konstrukcje zostały. To jest wszystko niebezpieczne, bo może się to zawalić, także lepiej tu tak zbyt długo nie przebywać. Jeszcze płytki wszystkie są nawet w takim dość dobrym stanie na podłodze. Tu jeszcze jakieś pozostałości właśnie po kanałach wentylacyjnych. No i tu szyb windy. O kurczę, ale ja pierniczę. Tam jest bardzo, bardzo głęboko. Gdyby ktoś tu spadł, to jest niczym niezabezpieczone. Zobaczcie. Także trzeba uważać, żeby tu czasem nocą nie chodzić, ponieważ można spaść. A tutaj jeszcze jakieś układy scalone z windy, układy sterowania. Widać, że to była łazienka. Tu jest wanna jeszcze nawet, zobaczcie, jeszcze wanna została. A tu balkoniki. Tu są jakieś schody, ale po tych schodach to już strach chodzić. A tu już dziury w suficie. Nie, to były jakieś, może też do szybów wentylacyjnych, jakieś kominy. To jest celowo zrobione, te otwory tutaj. To nie są jakieś dziury przypadkowe. Kolejne pomieszczenia. W sumie teraz ciężko powiedzieć, co do czego służyło. To jest kopiuj wklej, piętro po piętrze, tak samo wygląda, także myślę, że już nie ma sensu tam chodzić wyżej, bo to, jak mówię, każde piętro to jest kopiuj wklej pokoi, zresztą to można zobaczyć. Tutaj mamy to samo. I tylko ptaki słychać. Jeżeli ktoś będzie miał więcej czasu, to jak najbardziej może tutaj poeksplorować. Tu mogły być jakieś pomieszczenia kuchenne, tak mi się wydaje. To już tu totalny syf, także nawet na nie wchodzę, bo mogą być jakieś gwoździe, niebezpieczne akcesoria. Ją takie letnie buciki, leciutkie, piankowe, także może się mi coś przebić. Tutaj był wielki parking, jak widzicie, przed hotelem. I tu było główne, podejrzewam, wejście do hotelu. Trzeba uważać, bo sporo szkła tutaj leży. Trzeba mieć obuwie jakieś, żeby w klapkach nie chodzić, bo można sobie nóżka przeciąć, a nie byłoby to wskazane, prawda, na urlopie. Tu jeszcze jakaś ściana luster była, ale wszystkie lustra już rozbite. Sufity w drewnie. Musiało to robić ogromne wrażenie. A teraz Beata wam jeszcze coś powie na ten temat, bo właśnie dowiedziała się czegoś.
z internetów i jak zakończył żywot, jak mógł zakończyć żywot ten tak właśnie mówią hotel. miejscowi, że hotel został spalony w wyniku mafijnych porachunków. Czyli to jest taka wersja miejscowych tutaj tubylców, mieszkańców, ale to musiał być pożar, skoro oni twierdzą, że był spalony. Skoro pożaru nie było, jak mogą twierdzić, że hotel był może spalony? był. Nie? No to widocznie jakiś pożar tu był i podejrzewają, że to mafijne porachunki. Według oficjalnej wersji za pewnik możemy przyjąć to, że w 2005 roku w hotelowej kuchni wybuchł pożar. Jednak oficjalna przyczyna pożaru nieco różni się od teorii głoszonych przez miejscowych. A mianowicie śledczy przedstawili 3 hipotezy. Według pierwszej patelnie na piecach przegrzały się i zapaliły. Według drugiej nastąpiła awaria obwodów elektrycznych i iskra wywołała pożar. Zaś trzecia jest domniemaniem, że pożar został podłożony celowo, aby oszukać firmę ubezpieczeniową. Jednak hipotezy pozostają hipotezami i prawdy to już się chyba nigdy nie dowiemy. Krążą też pogłoski o tym, że hotel ma zostać zburzony, a w jego miejsce ma powstać coś jeszcze bardziej spektakularnego. Więc jeśli chcesz odwiedzić i eksplorować to miejsce, to wypada się odrobinę pośpieszyć. Tak więc, jeżeli interesuje Was klimat urbexu, wpadajcie do hotelu Europa w miejscowości jak Oteszewo, nad jeziorem oczywiście, Prespa w Macedonii Północnej. Fajny klimat dla wszystkich fanów urbexu. Musisz tu być.